Półtora wieku. Tyle minęło od momentu, kiedy w Dobczycach założona została przez mieszkańców Straż Ogniowa, dzisiejsza Ochotnicza Straż Pożarna. W misji jednostki przez te 150 lat wiele się nie zmieniło. Nadal najważniejsze hasło, które jej towarzyszy, to Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W sobotę 14 czerwca Druhny i Druhowie, Orkiestra Dęta Dobczyce, liczne poczty sztandarowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy Dobczyce wspólnie świętowali jubileusz jednostki. Obchody 150-lecia rozpoczęła dziękczynna msza święta w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. Przeżywamy radość jubileuszu 150. rocznicy od założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście w Dobczycach. Składamy Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro, które dokonało się rękami, dobrymi czynami strażaków przez te półtora wieku. Po zakończeniu Eucharystii przemaszerowano na Dobczycki Rynek, gdzie do 2017 roku w zabytkowym budynku mieściła się strażnica dobczyckich ochotników. Tam też od wciągnięcia flagi narodowej na maszt i od śpiewania Mazurka Dąbrowskiego rozpoczął się uroczysty apel. To moment dumy i refleksji. Dzisiaj przypominamy sobie poświęcenie i odwagę, którą wykazywali się i do dziś wykazują druhowie ochotnicy. Dobczyce od najdawniejszych lat nawiedzane były przez klęski ognia i powodzi. Miasto nad Rabą nie ominęły również skutki potopu szwedzkiego, kiedy to w 1702 roku całkowitemu spaleniu uległ Zamek Królewski na Starym Mieście. Pierwszym dowodem na istnienie w Dobczycach Straży Ogniowej ponad 250 lat temu jest ufundowana w 1768 roku figura świętego Floriana, która po dzień dzisiejszy stoi w ścisłym centrum królewskiego miasta na rynku. Któż inny mógł ufundować figurę patrona, jak nie strażacy. 150 lat temu działalność Dobczyckiej Straży została zainicjowana przez kilka osób. Dziś to prężnie działająca jednostka. Nasza jednostka na dzień dzisiejszy liczy 65 druhów, z czego 40 druhów wyszkolonych jest gotowych 24 na dobę do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. Możemy się pochwalić dużą ilością kierowców, bo mamy ich aż 20, którzy posiadają kategorię C, czyli do prowadzenia samochodów ciężarowych. Mamy 13 ratowników medycznych, 8 dowódców oraz 6 sterników motorowych. Bez ludzi nic by się nie zadziało. Bez ich zaangażowania i poświęcenia nie byłoby Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego też uroczysty apel jak zawsze był doskonałą okazją, aby wręczyć odznaczenia, podziękowania i wyróżnienia zarówno druhom i druhnom, jak i osobom, których wsparcie codziennego działania jednostki jest nieocenione. Szanowny druhu prezesie, z ogromną przyjemnością w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług druha odznaczam druha brązowym krzyżem zasługi. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję za tę piękną służbę. Dziękuję. Nieoceniona jest również sama służba strażaków, co podkreślali w swoich przemowach zaproszeni goście, chyląc czoła zarówno przed członkami jednostki, jak i przed jej 150-letnią historią. W pierwszych słowach chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim, którzy zostali dziś odznaczeni i wyróżnieni. Gratuluję druhowi prezesowi i wszystkim, którzy przez pokolenia tworzyli tę znakomitą jednostkę, którzy w ramach tej strażackiej rodziny realizowali pasję Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Jubileusz jest doskonałą okazją do wręczenia sobie odznaczeń, wyróżnień wszystkim tym z Państwa, którzy przyczynili się do rozwoju jednostki. Ale jest także okazją do wspomnień, w tym przypadku do kilku pokoleń strażaków. Strażak służy ojczyźnie, strażak służy społeczeństwu. Służy w sprawach wzniosłych, ale także i tych prostych, ale jakże ważnych dla człowieka w potrzebie. Dlatego dziękuję Wam, drodzy strażacy, za Wasze poświęcenie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych, kursach, szkoleniach. Jestem pełen uznania i podziwu za umiejętność służby pod presją czasu, nowych wyzwań, a także nieustającego stresu. Wyrażam wielką wdzięczność
wszystkim tym rodzinom, wszystkim tym strażakom, którzy przez lata tutaj służą, stoją na straży bezpieczeństwa. Życzę jednostce, żeby przede wszystkim zawsze miała wielu sojuszników w tej działalności. Tu ważny jest samorząd. Myślę, że samorząd, zwłaszcza Dobczyc, pan burmistrz, którego osobiście znam jeszcze z działalności też samorządowej, poprzedników gminy Dobczyce, osobiście znałem pana burmistrza Pawlaka, z którym współpracowałem jeszcze jako wójt gminy Rabawyżna. Muszę powiedzieć, że zawsze Dobczyce się wybijały, ale tutaj były też i dobre pomysły. To, że stworzono takie centrum edukacyjne strażaków, świadczy o tym, że te pomysły są i tych pomysłów dalej życzę, żeby się jednostka rozwijała, żebyście Państwo byli dumni z tego miejsca, gdzie żyjecie, gdzie mieszkacie, żebyście zawsze chętnie tutaj chcieli wracać, wspominając i mając w pamięci to wszystko, co właśnie strażacy również i dla Was robią. Efektywność działań strażaków to również zasługa nowoczesnego sprzętu. W trakcie jubileuszowych obchodów oficjalnie przekazano i poświęcono będące już w służbie 2 samochody ratowniczo-gaśnicze i quada. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Z każdym rokiem chcemy ją bardziej kultywować, chcemy się bardziej rozwijać. Tutaj muszę nadmienić, że w ostatnich 3 latach otrzymaliśmy 3 nowe pojazdy. Jeszcze takiego poświęcenia u nas na powiecie nie pamiętam, żeby któraś jednostka odebrała 3 pojazdy, w tym 2 ratownicze nowiutkie. I tutaj jeszcze ten quad, który służy nam właśnie do akcji w ciężkich terenach oraz poszukiwania osób zaginionych. Dziś raczej nikt nie wyobraża sobie miasta bez strażaków ochotników. Bo bez Was nie mógłbym często spać spokojnie. Bo bez Was nie tylko gmina, ale i uroczystości państwowe czy kościelne też by się nie odbywały w sposób znakomity. Bardzo dziękuję wszystkim i dziękuję jeszcze raz wszystkim przybyłym gościom na czele z przedsiębiorcami, którzy również są tutaj obecni. Oczywiście trudno mi sobie wyobrazić, aby nie było straży pożarnej w Dobczycach, ale w całej gminie, w całym powiecie, województwie czy Polsce. Dzisiaj samorządowcy, ale mieszkańcy bez strażaków nie poradziliby sobie w wielu kwestiach. Powiem tak, jako samorządowiec już prawie z 19-letnim stażem zawsze liczyłem i zawsze o tym wiedziałem, że jak coś się wydarzy, to wiem, do kogo wykonać telefon i to było bez wątpienia dla mnie ważne. Z wieloma strażakami współpracowałem i wiem, że są to ludzie, którzy czasami poświęcając swój własny czas, własne domostwa, szli i ratowali swoich sąsiadów albo innych, którzy byli jeszcze w większej potrzebie. Nie ulega wątpliwości, że po prostu są to osoby ze złotymi sercami i dzisiaj musimy wszystko robić, aby ich pielęgnować, aby im dziękować, czasami zwykłym podziękowaniem takim słownym, ale i brawami czy wspieraniem podczas przejazdów tak zwanych capstrzyków po ulicach miasta, żeby ich docenić, bo dla nich to jest ważne. Dzisiaj gmina dużo pieniędzy przekazuje dla jednostek, ale te jednostki również same się organizują, same zbierają. Za to im serdecznie dziękuję. Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak wiele wspaniałych osób przyjechało, jak tam wojewoda, marszałek, poseł, prezes wojewódzkiego zarządu. To jest niesamowita rzecz, że takich dzisiaj docenili, ale oni są po prostu wspaniali, dlatego trzeba o tym mówić i trzeba im dziękować. Imponująca wieloletnia historia dobczyckiej jednostki została doceniona także przez samorząd województwa małopolskiego, który przyznał jej złoty medal Polonia Minor. Jak się wjeżdża do Dobczyc, widać, że uroczystość jest dobrze przygotowana. To świadczy o tym, że jednostka jest dobrze przygotowana do działań ratowniczych. Gratuluję druhowie Waszej działalności. Wyjątkowo ważne chwile, bo one podkreślają tradycję, ale również podkreślają, jak długo funkcjonuje wolontariat w województwie małopolskim, jak długo funkcjonują ochotnicze straże pożarne. I przykład Dobczyc pokazuje, że przez te 150 lat jednostka cały czas dokształcała się, przygotowywała się do swoich działań ratowniczych, ale również kultywowała tradycje historyczne, tradycje patriotyczne, ale również tradycje związane chociażby z orkiestrą dętą, bo OSP Dobczyce ma bardzo dobrą orkiestrę dętą, jedną z najlepszych orkiestr dętych w województwie małopolskim, która jest widoczna na uroczystościach wojewódzkich. Bardzo dziękuję wszystkim strażakom z OSP Dobczyce za to, że od wielu, wielu lat poszerzają swoją wiedzę, ale również zdobywają środki na nowoczesny sprzęt. A dzisiaj wyjątkowy dzień, bo OSP Dobczyce otrzymało, symbolicznie został poświęcony średni samochód ratowniczo-gaśniczy, lekki samochód ratowniczy, ale również quad. To pokazuje, że nowoczesna straż pożarna w województwie funkcjonuje.
Dumę z Dobczyc, w tym i z dobczyckiej jednostki, będzie mógł nieść w świat honorowy ambasador gminy Dobczyce, a został nim Marian Brnusiak, starosta słowackiej Chladowki. Że tu żyją perfektni ludzie, szczęśliwi ludzie, którzy nie len słowom, ale i uprzejmością dawają tu ważność, że Słowacy a Polacy sami mają radzi. Nie spajają nas len teatry, ale spaja nas aj dobre przyjacielstwo. Som rád, že som tu spoznal dobrých ľudí, radných, poslov, stražákov. Je to niečo pre mňa výnimočné a po 11 rokoch si to moc vážim. Ďakujem veľmi pekne primátorovi, u vás sa to hovorí, burmistrovi, Tomkovi Šusovi, že si na mňa spomenul a vôbec, že som tu mohol dneska medzi vami byť. Ďakujem veľmi pekne. Dziękuję bardzo. To jak wielu przyjaciół ma jednostka OSP Dobczyce, widać było po kolejce, która ustawiła się do podziękowań i gratulacji. Widać to było także po obecności wielu ważnych dla jednostki gości. Dziękuję tym pokoleniom, dziękuję Wam, dziękujemy za to, że zawsze na Was można liczyć. Dzisiaj współcześnie w imieniu swoim i władz samorządowych doceniamy to, co robicie. A to, że znakomicie, Panie Prezesie Bogdanie Lichoń, kierujesz Pan tą strażą, Panie Prezesie, ale także wychowujesz przyszłe pokolenia. Bo chcę jasno powiedzieć, że w szkole, której prezes jest dyrektorem od kilkunastu lat, istnieją szkoły mundurowe, a jednym z tych mundurów jest klasa strażacka. I za to nauczycielom, a także Tobie, prezesie, dziękuję. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczycach na 150 latach nie poprzestaje. Po pierwsze, jest narybek, który będzie kontynuował jej historię, a po drugie, strażacy, prócz niesienia pomocy, angażują się w też różne inne akcje, co tym bardziej daje wizję pracowitej przyszłości. Próbujemy w tym roku utworzyć nową drużynę Młodzieżowej Straży Pożarnej, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Chcemy otworzyć drużynę w wieku z przedziałem między 10 a 18 lat. Nasza jednostka od 2 lat wzbogaciła się w nowoczesne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej, gdzie jednostki z terenu powiatu myśleńskiego, a nie tylko, mogą przyjeżdżać, szkolić młodzieżowe drużyny. My też korzystamy z tego. Bardzo często prowadzimy zajęcia dla naszego MDP. Właśnie tam korzystamy z pomieszczeń, które tam są, pokazujemy im, przyzwyczajamy ich do tego, co ich czeka w dorosłym życiu jako strażak ratownik. W ramach akcji charytatywnych od jakiegoś czasu działamy bardzo prężnie, a pierwszym taką akcję charytatywną zainicjował pożar w Nowej Białej, gdzie zrobiliśmy w budynku Starej Remizy zbiórkę. Wtedy przez cały tydzień zbieraliśmy dary od mieszkańców, po czym pojechaliśmy to przekazać do Nowej Białej. Kolejną taką akcją była pomoc Ukrainie oraz ostatnia akcja pomoc w Lądku-Zdroju przy powodzi, gdzie tam ruszyliśmy na 2 dni z sąsiednimi jednostkami pomagać tym ludziom po tym, co wyrządziła tam powódź. OSP Dobczyce to wspólnota z głębokimi tradycjami, nowoczesną infrastrukturą i wszechstronną działalnością. OSP Dobczyce to ważny element bezpieczeństwa i życia lokalnej społeczności. W imieniu zarządu naszej jednostki chcieliśmy podziękować mieszkańcom Dobczyc, naszym sponsorom oraz przedstawicielom samorządów, organizacji państwowych za wsparcie naszej jednostki, za trud, który wkładają w to, że możemy się tak prężnie rozwijać. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.